Cześć, witam wszystkich na kanale Topka PC. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą płytę główną przeznaczoną dla procesorów firmy AMD na podstawce AM5. Najpierw jednak pokażę Wam bardzo szybko, co oprócz płyty głównej znajdziemy w pudełku. A w środku pudełka oprócz płyty głównej znajdziemy instrukcję obsługi oraz szybki przewodnik instalacji, antenę Wi-Fi, która obsługuje standard Wi-Fi 7, a tutaj mocowana jest bez potrzeby wkręcania do płyty głównej. Dwa przewody do dysków SATA, oczywiście jak cała płyta główna, także w kolorze białym. W pudełku znajdziemy także jeden termopad na dyski podłączone do slotu M2. Oprócz tych wszystkich rzeczy mamy także naklejkę z logo firmy Gigabyte oraz podkładki pod dyski ze złączem M2, które przeznaczone są do obustronnych, jak i jednostronnych dysków bez dołączonych oryginalnie termopadów. Jeśli Twój dysk M2 ma układy pamięci tylko po jednej stronie, stąd jest cieńszy, bez tej podkładki może się lekko wyginać przy dokręcaniu śrubki lub samego radiatora. I na koniec w opakowaniu znajdziemy złącze do F-panelu płyty głównej, które ułatwia nam ogarnięcie przewodów obudowy komputera. Teraz chciałbym Wam pokazać, gdzie na PCB płyty głównej możemy znaleźć informacje o jej wersji. Jest to informacja dość ważna, ponieważ na podstawie Reversion Level dobieramy odpowiednią wersję BIOSu dla płyty głównej. Jeśli chcemy np. zaktualizować BIOS do najnowszej wersji, lub kiedy sprawdzamy kompatybilność sprzętową dla procesora, pamięci itd. Nowsze wydanie płyty głównej może mieć inne komponenty jak kontrolery lub nawet inną listę obsługiwanych procesorów. Na kolejnej przebitce zobaczycie najważniejsze elementy płyty głównej, jak podstawka AM5 przeznaczona pod procesory Ryzen serii 7, 8 i 9000, 4 porty pamięci DDR5 o maksymalnej przepustowości 8200 megatransferów w wersji OC. Tutaj możemy umieścić maksymalnie do 256 GB pamięci RAM oraz 4 sloty M2 na dyski NVMe. 3 z nich podłączone są do procesora obsługujące standard PCI Express 5.0x4 oraz jeden slot M2 podłączony do chipsetu wspierający standard PCI Express 4.0x4. Jeśli chodzi o pamięć RAM, płyta główna obsługuje standard Dual Channel. To taki tryb pracy pamięci RAM, w którym dwie kości RAM współpracują równolegle, dzięki czemu zwiększa się przepustowość, czyli ilość danych przesyłanych na sekundę. Aby do takiego trybu pracy pomiędzy pamięciami doszło, musimy przynajmniej dwie kości pamięci osadzić w określonych portach. Dla tej płyty głównej pierwszy kanał Dual Channel to port A2 i B2. Jeśli posiadamy 4 kości pamięci, sprawa się trochę komplikuje. Otóż wszystkie 4 kości powinny być identyczne, to znaczy ten sam producent, ta sama pojemność, ta sama częstotliwość, te same opóźnienia timingi, najlepiej z tego samego zestawu z tak zwanego kitu. Możemy co prawda w pierwszym kanale umieścić kości o prędkości wyższej, a w drugim kanale kości o prędkości niższej, ale płyta główna i tak dostosuje prędkość wszystkich pamięci do tych wolniejszych. Dual Channel nadal będzie działał, ale wydajność może być niższa, no i oczywiście mogą być problemy ze stabilnością. Teraz na filmie pokażę Wam, jak na tej płycie głównej wyglądał proces trenowania pamięci. Wcześniej obrysowałem Wam wyświetlacz, który znajduje się na płycie głównej, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli zaobserwować, jak ten proces ustawienia przepustowości pamięci przez płytę główną wygląda. Na płycie głównej znajdują się także diody LED informujące o błędach występujących podczas procesu post komputera. W BIOSie komputera ustawiłem dla pamięci tryb AMD Expo. Dodam, że moje pamięci mają częstotliwość 3000 MHz, czyli w trybie Dual DDR osiągają przepustowość 6000 megatransferów na sekundę. Widzimy teraz, że ustawienie stabilnej przepustowości dla pamięci przez płytę główną przy 4 obsadzonych bankach pamięci nie jest proste. Płyta główna kilka razy próbuje ustawić stabilne przepustowości dla pamięci, dlatego widzicie, że na wyświetlaczu mamy pełno różnych powtarzających się po sobie komunikatów, mówiących o tym, że proces ustawiania pamięci był kilka razy powtarzany. Dzieje się tak dlatego, że profile XMP Expo są tworzone z myślą o dwóch kościach. Producenci pamięci testują swoje profile XMP Expo głównie w konfiguracjach 2x16 GB. Przy konfiguracji 4x16 GB, nawet identycznych, nie ma gwarancji, że każda płyta główna da radę je wysterować przy tym samym napięciu, a kontroler pamięci procesora będzie wystarczająco silny. Dlatego wiele płyt głównych automatycznie obniża taktowanie, np. z 6000 megatransferów na sekundę do 5600 megatransferów na sekundę, by zachować stabilność. Teraz omówię złącza, które znajdują się na płycie głównej i rozpoczniemy od złącz zasilania.
Płyta główna posiada jedno złącze 24-pinowe ATX głównie zasilające płytę główną oraz dwa złącza 8-pinowe ATX 12V głównie zasilające procesor. Płyta główna posiada 3 pełnowymiarowe sloty PCI Express. Główne gniazdo PCI Express 5.0 razy 16 bezpośrednio podłączone jest do procesora. Wspiera pełną szerokość razy 16 przy braku obciążenia innymi urządzeniami, jak np. dyski na slocie M2. Slot jest wzmocniony metalową osłoną. Drugie gniazdo PCI Express 4.0 razy 4 z przepustowością razy 4 podłączone do chipsetu, idealne dla kart rozszerzeń, akceleratorów, np. kart sieciowych lub kontrolerów. I trzecie gniazdo PCI Express 3.0 razy 2 służy bardziej jako zapasowe lub pomocnicze gniazdo dla mniej wymagających urządzeń, np. kart dźwiękowych. Płyta główna posiada także specjalny przycisk pomagający zwolnić np. kartę graficzną włożoną do pierwszego slotu PCI Express. Pierwszy slot M2 PCI Express 5.0 razy 4 zabezpieczony grubym radiatorem oraz padem termicznym z góry i dołu dla szybkich dysków PCI Express 5.0, oznaczony jako M2A podkreślenie CPU. Na pozostałych slotach płyta posiada połączony duży radiator, który efektywnie rozprasza ciepło. Jeśli chodzi o pozostałe sloty M2, to te z końcówką CPU dzielą linię PCI z procesorem, co oznacza, że obsadzenie tych slotów spowoduje obniżenie szybkości pierwszego slotu PCI Express razy 16 do prędkości razy 8, czyli spowoduje to zmniejszenie przepustowości karty graficznej. Dodam, że płyta główna obsługuje dyski typu 25110, 22110, 2580 i 2280. Na tylnym panelu płyty głównej mamy przycisk do programowania BIOSu bez uruchamiania systemu, złącza anteny bez wkręcanych końcówek, 4 porty USB 2.0, 4 porty USB 3.2 generacji pierwszej, złącze HDMI dla kart graficznych wbudowanych w procesor, dwa porty USB-C, USB 4, które obsługują DisplayPort. Za pomocą tych portów możemy przesyłać nie tylko dane i ładowanie, ale też obraz wideo. Mamy także port LAN, dwa porty USB 3.2 generacji drugiej, port audio i port mikrofonu oraz cyfrowe złącze audio. Z ciekawszych rzeczy na płycie głównej znajdują się także dwa przyciski, przycisk Reset i przycisk Power. Będą one bardzo pomocne dla wszystkich tych, którzy posiadają obudowę typu Test Bench lub Bench Table. Teraz omówimy sobie złącza, które znajdują się na laminacie płyty głównej. Na początku chciałbym Wam pokazać układ kodeka karty muzycznej Realtek ALC1220. Następnym portem jest port audio, do którego podłączamy najczęściej wejścia audio znajdujące się na obudowie komputera. Port ARGB do sterowania urządzeniami z podświetleniem ARGB zasilane napięciem 5V, 3-pinowe. Port LED Demo, wewnętrzne złącze serwisowe używane głównie przez producenta, sklepy lub serwis w celu prezentacji podświetlenia ARGB. Port diagnostyczny SP umożliwia techniczne śledzenie komunikacji pomiędzy chipsetem a komponentami płyty głównej. Port SPI TPM umożliwia podłączenie zewnętrznego modułu TPM 2.0, jeśli płyta główna lub procesor go nie posiada. Port SysFan, 4-pinowe złącze, do którego podłączamy wentylatory chłodzące obudowę komputera. Służy do zasilania wentylatora i umożliwia jego kontrolę prędkości napięciowo lub PWM. Na płycie mamy 4 takie porty. Dwa porty FUSB, najczęściej służące do podłączenia portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy komputera. Port FAN 5 i 6 pump umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością wentylatora lub pompy. Posiada zasilanie o podwyższonej wydajności prądowej w trybie pump. Port może dostarczyć więcej prądu do 2 A lub więcej, co jest wymagane przez pompy IO lub Custom Loop. Port jest konfigurowalny i może pracować jako fan, czyli zwykły wentylator, pump, ciągle na 100% lub w trybie silent przez Performance Mode. Następnie mamy dwa czujniki temperatury i tutaj ta płyta główna się tym wyróżnia, bo czasami ciężko znaleźć na płycie jeden taki port czujnika, a tutaj mamy aż dwa. Za pomocą czujnika temperatury możemy sterować prędkością obrotową wentylatorów wewnątrz obudowy lub na chłodnicach, np. na podstawie temperatury cieczy w układzie Custom Loop. Następne złącza to złącze resetu miękkiego płyty głównej, które znajduje się obok tzw. F-panelu, a dodatkowy taki port mamy także w obrębie F-panelu płyty głównej. Następnie mamy F-panel, czyli miejsce, do którego np. tak jak tutaj za pomocą tzw. G-konektora łączymy przewody obudowy jak przycisk Power, Reset, dioda LED dysku twardego czy głośniczek obudowy tzw. speaker. I ostatni port to możliwość zresetowania ustawień BIOS, jak profile XMP, ustawienia podkręcania, kolejność bootowania, hasła i tym podobne. Teraz przechodzimy do kolejnego boku płyty głównej, a tutaj mamy port USB 3.2, który potrafi obsłużyć dwa porty USB najczęściej na przednim panelu płyty głównej.
Następnie mamy 4 porty SATA dla klasycznych dysków HDD lub SSD. Tutaj mamy możliwość stworzenia tzw. RAID 0, 1 lub 10, natomiast RAID 5 jest dostępny tylko z procesorami serii Ryzen 9000. Kolejny port naszej płyty głównej to DB-Sense. Mamy tutaj możliwość podłączenia czujnika hałasu. A kolejnym elementem płyty to przycisk EZ Latch, zwalniający blokadę portu PCI Express dla karty graficznej. Tutaj mamy port, za pomocą którego możemy podłączyć port USB-C na przednim panelu naszej obudowy. Port obsługuje prędkość do 20 gigabitów na sekundę. Do tego portu HDMI możemy podłączyć dodatkowy monitorek, np. wewnątrz obudowy, na którym będą mogły być wyświetlane np. parametry płyty głównej. Tutaj mamy 24-pinowe złącze ATX zasilające głównie płytę główną. Następnie widzimy wyświetlacz opisany jako DB port pokazujący kody POST Power On Self Test, które płyta generuje podczas startu. Kolejnym złączem jest tutaj złącze 3-pinowe ARGB oraz 4-pinowe złącze RGB. Teraz widzimy omawiane wcześniej dwa przyciski Reset oraz Power oraz dodatkowe złącze PWR sterujące obrotami wentylatorów dla chłodzenia procesora lub dla obrotów pompy w chłodzeniach I/O lub Custom Loop. Tutaj przygotowałem taką przebitkę, aby można było sobie z bliska zobaczyć, jak wyglądają elementy na tym boku płyty głównej. Możemy tutaj także zobaczyć aluminiowy radiator z jednego odlewu bez łączeń, który bardzo dobrze odprowadza ciepło, a firma Gigabyte chwali się, że zastosowała także termopady o sprawności 7 W na metr razy Kelvin między radiatorem a MOSFETem. Tutaj mamy dwa porty zasilające procesor, to dwa 12V złącza 2x4 pin. Zaleca się, aby oba były podłączone, szczególnie dla procesorów o dużej mocy lub z wykonanym OC. I na koniec usytuowanie baterii, która podtrzymuje ustawienia BIOSu, a którą od czasu do czasu należy wymienić. A teraz dla tych, którzy nie widzieli moich wcześniejszych filmów, pokażę, jak biała płyta główna może wyglądać w czarnej obudowie. Wiem, że bardzo często buduje się tzw. białe buildy i wtedy prawie wszystkie elementy w obudowie są białe. Natomiast myślę, że czasami można zaryzykować, tak jak to zrobiłem ja, i pokusić się o zamieszanie i połączenie czarnego z białym. Myślę, że efekt końcowy nie jest zły. Kupując tą płytę główną miałem pewną zagwozdkę, ponieważ biała płyta główna była tańsza od takiej samej płyty głównej w kolorze czarnym. Dlatego mój wybór padł właśnie na tą białą płytę główną. A teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda BIOS tej płyty głównej. Na pierwszym planie, w tzw. Easy Mode, mamy podstawowe informacje o częstotliwości procesora, pamięciach DDR czy temperaturze procesora. W sekcji Information widzimy model procesora, ilość pamięci RAM oraz wersję BIOSu, tutaj już F2. Tutaj opcja DDR5 Auto Booster, która wymusza szybsze działanie pamięci DDR nawet bez profilu XMP czy EXPO. Tutaj mamy możliwość włączenia profilu XMP lub EXPO. Na pierwszym planie mamy dość czytelną informację odnośnie włączonego Resize Bara. Teraz przejdziemy sobie z trybu Easy Mode do trybu Advanced Mode. Oczywiście mamy tutaj o wiele więcej możliwości. Wszystko podzielone jest na czytelne sekcje. Widzimy tutaj z jaką prędkością np. i opóźnieniami pracują pamięci DDR5. To na razie tyle, jeśli chodzi o BIOS tej płyty głównej. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda proces aktualizacji BIOSu na tej płycie głównej. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak się w ogóle do tego zabrać. Na początku zaczynamy od wyszukiwarki i wpisujemy sobie nazwę firmy, która wyprodukowała naszą płytę główną. Tutaj, korzystając z możliwości zadania pytania, wpisujemy model naszej płyty głównej. Bardzo często model naszej płyty głównej można znaleźć na PCB płyty głównej. Po wpisaniu modelu płyty głównej dostajemy odpowiedź, gdzie model, który nas interesuje, jest na końcu tej listy. Tutaj musimy znaleźć dokładnie, tak jak tutaj, wersję chipsetu płyty głównej. Jesteśmy już w sekcji, która dotyczy tylko naszej płyty głównej. Tutaj musimy wybrać w polskiej wersji językowej sekcję Wsparcie lub Support w wersji angielskiej. Tutaj mamy do ściągnięcia wiele oprogramowania do naszej płyty głównej, ale nas interesuje sekcja BIOS. Po wejściu do sekcji BIOS mamy tabelę, w której widzimy opisane różne wersje BIOSu do naszej płyty głównej. Z wcześniejszego materiału wiemy, że aktualna wersja mojego BIOSu to F2, więc widzimy, jak wiele aktualizacji się ukazało od momentu wypuszczenia płyty głównej. Kiedy nagrywałem film o komputerze dla Filipa, była do dyspozycji wersja BIOSu F4 i do takiej wersji za chwilę zaktualizujemy BIOS płyty głównej.
W tym miejscu musimy kliknąć na interesującą nas wersję BIOSu. Z boku tabeli mamy najczęściej opisane informacje, co nowy BIOS wnosi dla płyty głównej. Po kliknięciu na ikonę chmurki BIOS zostanie zapisane na naszym dysku. Bardzo często jest to spakowane archiwum, które musimy rozpakować najlepiej na pendrive. Tak przygotowany pendrive wkładamy do portu USB i restartujemy komputer. Podczas testu post komputera wciskamy w moim przypadku przycisk Del i wchodzimy do BIOSu komputera. Tutaj przechodzimy do sekcji Advanced i u dołu ekranu widzimy przycisk Flash, skrót F8. To właśnie tutaj aktualizuje się BIOS płyty głównej. Tutaj klikając na ikonę pendrive'a widzimy jego zawartość, wchodzimy do odpowiedniego katalogu, a przeglądarka, w której jesteśmy, wskaże nam odpowiedni plik. Wskazujemy plik z wersją BIOSu, która wcześniej została przez nas ściągnięta, a BIOS w pierwszej kolejności sprawdzi integralność pliku, czy na przykład nie jest uszkodzony. Integralność pliku sprawdzona jest bardzo szybko. Po sprawdzeniu komputer zostanie zrestartowany i tutaj już automatycznie BIOS rozpocznie aktualizację BIOSu płyty głównej. Nie możemy w tym momencie wyłączać czy resetować komputera, bo może to doprowadzić do uszkodzenia BIOSu, a bez BIOSu płyta główna jest bezużyteczna. Po ponownym restarcie ponownie sprawdzana jest integralność pliku BIOSu i po tym rozpoczyna się wgrywanie nowej wersji BIOSu do płyty głównej. Tutaj w dolnym lewym rogu ekranu mamy informację, do jakiej wersji BIOSu będzie zaktualizowana nasza płyta główna. W górnym lewym rogu ekranu mamy informację o naszej aktualnej wersji BIOSu. Teraz przyspieszę nieco film, bo sam proces aktualizacji BIOSu trochę trwa. To znaczy nie są to godziny, a myślę, że około 3-4 minuty. Proces aktualizacji BIOSu zakończony. Teraz po restarcie wchodzimy do BIOSu i sprawdzamy, czy BIOS został zaktualizowany. Teraz widzimy, że w górnym lewym rogu zmieniła się nasza wersja BIOSu z wersji F2 do wersji F4, czyli mamy sukces. Teraz sprawdzamy, czy poprzednie ustawienia BIOSu nie zostały zmienione. Ok, to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Bardzo dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki. A na koniec dodam, że film nie jest reklamą produktu. Wykonałem dla Was opis płyty głównej, która przy okazji budowy komputera dla Filipa wpadła w moje ręce. Dziękuję raz jeszcze wszystkim. Do zobaczenia już wkrótce. Mówił do Was Tomek z kanału Topka PC. Cześć!